Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejne QA, ponieważ znowu jakąś chwilę go nie było, znowu jak zawsze był problem, żeby to zrobić, także wracamy do Waszych pytań, które nam tutaj zadajecie i chcecie uzyskać odpowiedź. No niestety czasem to długo trwa, nic na to nie poradzę, także jest jak jest. A więc wskakujemy od razu, żeby nie przedłużać. Zauważyłem u siebie, gdy piję dużo nabiału, na przykład mleko z płatkami, czy serki, to po 2 dniach na palcach dłoni schodzi mi skóra. Testowałem to wiele razy i zawsze, gdy piję nabiał, schodzi mi skóra. Czy wiesz, od czego to jest? Tak, wiem. Przeważnie to może być, to się zaczyna już jakiś taki mały proces autoimmunologiczny, ponieważ mleko z płatkami, to na pewno są płatki, których są zboża i tak dalej. Więc tutaj mamy już pierwszy problem, rozszczelnia się jelito. Mleko z drugiej strony, jeżeli to nie jest mleko A2, tylko A1, które jest popularnie dostępne, o tym było opisane w którejś części naszej książki, co to jest A2, a co to jest A1. Nie wiem teraz, chyba część druga albo część trzecia, nie jestem do końca pewny. Tam było to opisane, co to jest, no to wtedy będzie to powodować właśnie też takie problemy. Druga rzecz to jeszcze jest laktoza. Laktoza jest cukrem, która również występuje w nabiale, więc to się wszystko potęguje. Z jednej strony jelito się rozszczelnia przez te płatki, z drugiej strony dostaje jeszcze cukru, wzrastają negatywne bakterie w jelitach, które się żywią cukrem, candida na przykład, czy dochodzi do procesów gnilnych przez inne bakterie, które mamy w jelitach, które potrafią gnić cukier dosłownie w jelitach i wytwarzają sporo toksyn. No i reakcja organizmu jest bardzo szybka na to, może się objawiać przeróżnymi objawami. Jednym z nich może być na przykład schłodzenie skóry z palców. Dobrze. Muszę tutaj sobie to znaleźć, bo tu jeszcze było resztę odpisane. Białe plamki, które jeszcze pojawiają się na paznokciach, moi drodzy. Te białe plamki. Tak, to pewnie każdy z Was to już zauważył, coś takiego, że nagle mamy paznokieć i jest taka biała plamka na paznokciu. Skąd ona się wzięła? To ja Wam powiem, skąd ona się wzięła, ponieważ ja to kiedyś sprawdziłem wiele razy i za każdym razem tak było. Tylko jak to można sprawdzić? To można sprawdzić tylko i wyłącznie, jak sobie robimy taki zeszyt, co jedliśmy. I sobie to wpisujemy tak sumiennie, co jedliśmy. I w te dni, kiedy ja jeszcze jadłem byle co i były takie dni, że zjadłem naprawdę czegoś więcej, na przykład czekolady, jakichś słodyczy, tego typu rzeczy. I dosłownie gdzieś tak mniej więcej 2 tygodnie później od tej daty, to zawsze było tak samo, tak mniej więcej plus minus 2 tygodnie, nagle patrzę, wychodzi biała plamka na paznokciu i tak sobie idzie. No i ona sobie tak później wyrastała, coraz wyżej, aż w końcu wyrosła. Moi drodzy, te białe plamki powstają w momencie, kiedy zjecie za dużo słodyczy, za dużo cukrów. To wtedy takie białe plamki wywala w paznokciach. Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ nie wgłębiałem się dalej w ten temat. Jednak przypuszczam, że to może być coś tutaj spowodowane tym, że cukier zakwasza organizm, czyli co? Trzeba to zakwaszenie neutralizować. Organizm wtedy bierze wapń. Może być tak, że pobiera troszeczkę wapnia z paznokcia. Tutaj nie jestem do końca taki pewny tego i po prostu go tam wsadza, żeby to zneutralizować. I później mamy taką białą plamkę, paznokieć, który się do końca nie wytworzył. Może być, że się też cukier wyrzuca tutaj w ten paznokieć. Też może być. Do tego nie wynikam, ponieważ nie zgłębiałem tego tematu, jednak za każdym razem z zegarką w ręce, można by powiedzieć, patrzyłem, pyk, 2 tygodnie temu, zjadłem całą tabliczkę czekolady, na przykład wrąbałem i były plamki takie białe na paznokciach, one później wyrastały i tak dalej. To jest po prostu oznaka, że przegięliśmy i to mocno przegięliśmy z jedzeniem. Także to te białe plamki mniej więcej tak wyglądają. Co myślicie o używaniu żelatyny w proszku, żelatyny w listkach, agar-agar? Czy według Was to zdrowe, czy według Was to bezpieczne? Czy byście używali, gdybyście jedli na gorąco częściej?
Pytam, bo jakiś czas temu szukałem do diety keto czegoś, co byłoby pewnego rodzaju spoiwem, tak jak gluten w mąkach glutenowych, i pomyślałem o żelatynie. Problem jest u mnie jednak taki, że na ten moment obecnie, gdzie mieszkam, powszechna żelatyna jest w listkach, w proszku niestety nie ma. Co myślicie o tej w proszku, ponieważ mam zamiar powrócić do PL, dlatego pytam także o taką w proszku, bo z tego co mi się wydaje, w PLC jest dostępna w proszku. Jednak nie wiem, czy żelatyna jest dobrą i zdrową opcją. Można tutaj zdobyć także agar-agar w proszku, jednak jest to bardzo trudne do zdobycia. Nie wiem, co myśleć o agar, czy jest to dobre, czy nie. Czy są jakieś korzyści stosowania agaru, bo ponoć stosowania żelatyny są jakieś korzyści zdrowotne. Tak. Żelatyna jest taka bardzo popularna, to jest fajna rzecz. Kiedy mamy ją taką czystą, na przykład bez cukru. Bo jak będzie cukier dodany, ona jest wtedy na przykład w galaretkach, można ją znaleźć i mamy cukier i to. Są galaretki też i bezcukrowe. Oczywiście pozostaje kwestia tam takiegoś małego aromatu, który jest dodany, bo przeważnie jest tam właśnie, no jakiś smaczek tam jest. Może być też troszeczkę koloru dodane, to już tak mniej więcej pomijam na marginesie, ale można też taką czystą żelatynę sobie znaleźć. Jest to bardzo dobra opcja, ponieważ żelatyna pomaga odbudować stawy. Tutaj miałem wiele przykładów ludzi, którzy mieli problemy naprawdę ze stawami i po prostu korzystali z żelatyny właśnie takiej i te problemy stawów po prostu zanikały. Jakim cudem? No, smarowidło, odbudowa i tak dalej stawu, następowało poprawienie. Że jak były jakieś takie problemy właśnie, no to właśnie stosowano żelatynę. Nawet jednego takiego znajomego też mieliśmy, który miał problem też tam gdzieś z kolanem, coś go bolało, no i tam też mówię, to może spróbuj żelatyny, nie tak na prosto. No on poszedł drogą na skróty, ponieważ poleciał po jakieś takie gumisie w sklepie, zjadł z 2-3 paczki tych gumisi i później przyszedł, mówi, te kolano mnie przestało boleć. No akurat to nie była za dobra opcja, ponieważ te gumisie były naszpikowane cukrem, no ale pomogło mu to. Ja bym tutaj rzeczywiście wolał się skupić na tej zwykłej żelatynie, niż na jakichś takich gumiciach, które się je, bo tam no, mamy sporo cukru, naprawdę jest tam sporo cukru w to nawalone, a ten cukier do niczego nam nie jest potrzebny. Naprawdę, można go sobie pominąć i będzie lepiej, będzie zdrowiej. Także darujmy sobie ten cukier. Żelatyna jest spoko jak najbardziej. Też jak gotujemy niekiedy na kościach bardzo długo i mamy dobre kości, to też się robi taka galareta. To też jest żelatyna, która się wtedy z kości po prostu wygotowuje. Zjawisko takie obecne też było właśnie niekiedy w rosołach, jak było bardzo dużo kości w środku, to aż taka galareta się u góry zbierała. Bardzo zdrowe, bardzo dobra rzecz. Panie Sebastianie, może mi Pan odpowiedzieć, dlaczego ja nie mam nigdy, odkąd pamiętam, gorączki przy grypie i innych chorobach? Ogólnie żadnych tabletek nie zażywam. Czy to dobrze, czy źle? Moi drodzy, kiedy nie ma całkowicie gorączki przy jakichś różnych chorobach, dolegliwościach i tak dalej, nie jest to dobre, bo to oznacza, może oznaczać, tak to powiem, że nasz układ odpornościowy jest osłabiony. To się bardzo dzieje często, jeżeli mamy na przykład gorączkę i od razu wrzucamy jakieś tam pigułki, które pomagają tą gorączkę obniżać. Ponieważ bardzo często obserwuje się tutaj takie zjawisko jak gdyby tłumienia tego organizmu, że na początku ta gorączka była wyższa. Po zarzuceniu tego za jakiś czas dostajemy znowu czegoś, jest gorączka, ale ona już nie jest na takim wysokim poziomie jak była, tylko ciut niższa. Znowu coś na to weźmiemy, jakieś pigułki, ta gorączka spada, po jakimś czasie znowu nas coś łapie, znowu jeszcze niższa. I bardzo często dochodziło do takiego czegoś, że po kilku takich razach gorączki już nie było wcale. Później coś nas rozłożyło, a gorączki nie było. Tu niestety trzeba by było popracować troszeczkę nad swoim układem odpornościowym, poprawić jego pracę, zwiększyć jego działanie, ponieważ wiele wskazuje na to, że układ odpornościowy niestety został przez coś osłabiony i dlatego tego nie ma. Także tutaj po prostu ja bym wzmocnił układ odpornościowy. Jest wiele metod, jak można wzmacniać odporność, też i dietą, różnymi ziołami. Po prostu
jeść zdrowo przede wszystkim, to już pomaga całkowicie układowi odpornościowemu. Post przerywany bardzo fajnie również tutaj też pomaga, ponieważ jeżeli mamy te posty przerywane, czy nawet i głodówki, wzrastają nam komórki macierzyste. Kiedy nie jemy, one się zaczynają nam produkować w organizmie, jest ich coraz więcej i te komórki macierzyste pomagają nam odbudowywać różne problemy w naszym organizmie, które gdzieś tam powstały. Czyli coś tam gdzieś nie domaga i tak dalej, wiecie, no, jakieś tam defekty powstały, to wtedy komórki macierzyste to pomagają odbudować. I też kolejna rzecz to jest jeszcze, no, takie całkiem DNA, nawet uszkodzenia komórki macierzyste pomagają. No i są też terapie robione komórkami macierzystymi przy różnych chorobach, są już teraz dość często stosowane. Chociaż no nie zawsze można się tak na nie zapisać i takie bezpośrednio dostać. Czasem trzeba się najpierw przetułać przez inne metody albo prywatnie, nie mam pojęcia. Jednak słyszałem o tym, że nie zawsze tak od razu je zapisują. Ponieważ no wiadomo, jest to droższa terapia i tak dalej, więc no wiadomo o co chodzi. Dobrze. Dobra. Jak się śpi żonie na diecie karniwora? Mamy takie pytanie. Żonie się śpi bardzo dobrze na diecie karniwora. Ja też to zauważyłem, też po prostu lepiej spałem na diecie karniwora. Jednak jest tutaj taka mała różnica na tym, ponieważ na normalnych dietach spaliśmy dłużej. A kiedy ja robiłem 3 miesiące karniwora, to zauważyłem, że ja się szybciej wybudzałem, ale byłem wypoczęty, całkowicie zregenerowany. Nie potrzebowałem takiej ilości snu, jak na normalnych innych dietach. Po prostu sen był krótszy. Ciut krótszy, no nie było tam jakiej różnicy, może godzina mniej, tak jakoś koło tego, ale budziłem się całkowicie super wypoczęty, od razu gotowy do działania, a nie, że najpierw tak wstawałem i co tu się dzieje, jaki to w ogóle dzień jest, o Boże, trzeba tu coś robić. Nie, tego nie było, tylko człowiek wyskakiwał z łóżka taki rześki, wybudzony, no i sen jest też głębszy, takie odczucie miałem, że jest lepszy, głębszy sen, po prostu lepiej się śpi. Ale to są nasze odczucia, każdy może to inaczej odbierać, jeżeli o to chodzi. Czy można wspomóc jakoś szybszy wzrost dziecka, żeby szybciej rosło? Moi drodzy, no to jest... dziecko rośnie szybko i tak. I no nie powinno się aż tak tutaj ingerować w to po prostu, żeby jeszcze szybciej rosło, ponieważ to wszystko potrzebuje czasu. Kości się potrzebują rozrosnąć i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo skomplikowane procesy i organizm na to potrzebuje bardzo dużo różnych minerałów i wszystkiego innego, i witamin i tak dalej, żeby po prostu ten wzrost był dobry i prawidłowy. Żeby się po drodze coś gdzieś, jakieś defekty nie wystąpiły, jakieś braki czegoś, żeby nie wystąpiły. I tutaj przede wszystkim najważniejsza jest dobra, zbilansowana dieta. Żeby tam wszystko w tej diecie było. To jest bardzo ważne tutaj. Ponieważ jeżeli będzie czegoś brakowało w takich dietach, niekiedy są takie, gdzie może czegoś braknąć, na przykład w diecie wegańskiej może braknąć, różnych wiele rzeczy może braknąć, wtedy może dojść do tego, że coś się do końca prawidłowo nie wykształci. Tłuszcze też są bardzo potrzebne tutaj, szczególnie dla mózgu, prawidłowego rozwoju mózgu. Wtedy widać od razu, że dziecko szybciej mówi, lepiej myśli, kombinuje i tak dalej. Te procesy są, szybciej się uczy. Dlatego tutaj tak ważny jest też tłuszcz w tym wszystkim. No i przede wszystkim dobra dieta. Jak wybieracie wegańską, to pamiętajcie, że pewne rzeczy trzeba będzie suplementować, ponieważ będzie ich brakować. A kiedy zacznie ich brakować w momencie, kiedy dziecko rośnie, to jest to katastrofalne w skutkach później. Bo niektórych rzeczy nie da się później cofnąć i będą problemy z tego. Także to tak na marginesie. Dobrze. Sebastianie, czy zrobiłeś odcinek o chronicznie suchych ustach? Zmieniłem dietę, wykluczyłem cukier, piję czystka, zrobiłem badanie na tarczycę. Mimo wszystko codziennie po kilka razy muszę smarować usta. Jest to denerwujące. Może wy znacie jakieś metody. Usta, czyli rozumiem, że chodzi tutaj o wargi. Jeżeli wargi są suche, takie spękane się robią, to jest po prostu pierwszy objaw tego, że jesteś odwodniony.
pijesz za mało. I kiedy człowiek za mało pije, to jest pierwszym właśnie objawem, który można zobaczyć, to są właśnie przeschnięte usta, takie spękane i tak dalej. To jest po prostu objaw, że za mało wody wypiłeś. Także trzeba po prostu organizm nawodnić i problem powinien zniknąć. Druga rzecz, jeżeli sucho jest w ustach, w środku, na przykład za mało śliny, problem może być tutaj podwójny. Może być jednym z problemów, może być to, że rzeczywiście też nie jesteśmy nawodnieni dobrze, że jesteśmy odwodnieni, ale drugi problem to jest, jeżeli robiliśmy kiedyś prześwietlenie zęba, na przykład, czyli rentgenem, prześwietlenie, dochodzi czasem do takich sytuacji, że ślinianki zostają przez te prześwietlenie lekko uszkodzone. I wtedy jest problem, ponieważ te ślinianki produkują mniej śliny. I tutaj może występować suche gardło i tak dalej, tego typu rzeczy, właśnie, że cały czas nam będzie też sucho w ustach. To też występuje, kiedy jemy za dużo cukru na przykład, ponieważ organizm jest przecukrowany. To właśnie jest jeden z takich też objawów cukrzycy, że są usta suche, także jeżeli to nie jest od cukru i tak dalej, organizm jest dobrze nawodniony, a miałeś jakieś prześwietlenie na tym, no to prawdopodobnie będzie to od tego. Jak to naprawić? Ciężki temat, jak to naprawić. Można próbować kompleksem witaminy B na przykład to próbować, bo one są odpowiedzialne tutaj za pracę nerwów i tak dalej. MSM można wypróbować, czyli to jest ta siarka taka, którą się stosuje w suplementach gotową, w tabletkach idzie kupić nawet, czy w proszku, obojętnie. W każdym sklepie ziołowym to znajdziecie. No i tak mniej więcej, no bo tutaj no z tym nie zawsze się to udaje, żeby to odbudować i czasem pozostaje taki problem. Przy suchym gardle wtedy się na przykład witaminę E stosowało, kapsułkę się rozgryzało i się to po prostu przełykało, ponieważ witamina E pomagała nawilżyć tutaj właśnie to całe gardło i tak dalej, żeby to tak nie przesychało, bo jest to uciążliwe, jak gardło tak przeschnie. No ponieważ czasem nawet człowiek się krztusi, tak lekko pokaszluje, ponieważ irytuje coś, jak to jest przeschnięte. I to bardzo często właśnie było od prześwietlania. Także no, to tak na marginesie, ponieważ no, do końca nie jestem pewny z tego pytania, czy chodziło o usta, czy o gardło, więc po prostu zrobiliśmy obydwa. Odwodniony organizm. No właśnie, to było to. A, jeszcze może być za mało tłuszczu też w diecie, to tak jeszcze też na marginesie. Ponieważ kiedy brakuje tłuszczu też mogą hormony źle pracować. Ponieważ hormony potrzebują tłuszczu i kiedy mamy za mało tłuszczu, to też może tutaj dochodzić do jakichś takich małych otyłów i problemów. I kolejne jeszcze jedno pytanie sobie mykniemy. Monika ma te wyczucia, przeczucia i tak dalej. Proszę mi powiedzieć, czy to na Carnivore zostało w takim samym miejscu, znikło, czy się powiększyło? Z góry dziękuję za odpowiedź. Moi drodzy, to właśnie te przeczucia, uczucia i tak dalej, to jest tak zwana intuicja, która tutaj działa. I powiem Wam tak, zwiększyło się to. Zwiększyło się to u niej na Carnivore, jeszcze lepiej się to zwiększyło. Teraz już po ponad 2 latach, już będzie grubo, chyba prawie 2,5 roku, kiedy jest tutaj na Carnivore, czy może nawet jeszcze więcej, nie pamiętam teraz daty z głowy, gdzieś to ma zapisane. Zwiększyło się to u niej na tym, bardzo się to zwiększyło, ma teraz jeszcze większe przeczucia niż wcześniej było. Czasem mi mówi, zobaczysz, za chwilę Ci napiszę tu ten ktoś i zobaczysz, że tak będzie. I za chwilę rzeczywiście cyk, napisał ten ktoś, także i wiele takich różnych innych sytuacji, także mogę to tutaj potwierdzić, że u niej się właśnie ta intuicja na tym karniworze jeszcze bardziej zwiększyła niż była, co oczywiście no, może być dziwne dla niektórych ludzi, bo mówią, no ale to zwierzęta przecież no, cierpią i tak dalej, no tak, no to są te hodowle takie, najlepiej było mieć swoje, tak jak kiedy ktoś miał, ale to specjalnie wytępiono, żeby wszystko było w tych dużych fermach. I tam się już później dzieją przeróżne rzeczy z tym. Dlatego no, szukać takich naturalnych źródeł, wspierać tych rolników, którzy po prostu mają takie rzeczy. To jest najlepsza opcja, jaką możemy zrobić. No i u niej się to polepszyło. Jak najbardziej się polepszyło. U mnie jest tak jak było. Cały czas się nic nie zmieniło. Na tym jak robiłem 3 miesiące karniwora, no to też rzeczywiście zauważyłem taką małą poprawę, ale to było może za krótko 3 miesiące.
bo dla mnie to było po prostu troszkę nudne, taka dieta. No i też szkoda mi tych wszystkich ziółek, które by się miały zmarnować, które mogę zjeść. Chociaż mógłbym połączyć sobie, nie? Mógłbym sobie połączyć karniwora z ziołami, ponieważ kiedy nic mi nie dolega, jestem całkowicie zdrowy, to nie muszę robić samego karniwora, mogę sobie go połączyć z ziołami jadalnymi, mógłbym tak sobie funkcjonować, no ale już mniejsza o to. Także to jak najbardziej się tutaj polepszyło, jest wielki plus, nie mały, ale wielki plus. To naprawdę mogę powiedzieć z ręką na sercu, że jest naprawdę duży plus. Ta intuicja u niej jest teraz mocno wyoszczona. No cóż, w szamanizmie ja też nigdy nie widziałem żadnego wegańskiego szamana. Nigdy. Przez cały ten okres tysiącleci szamanizmu nie było wegańskich szamanizmów. Nie było. Wszystkie szamani zawsze używali produktów zwierzęcych, składali je nawet w ofiarach i tak dalej. Przeróżne rytuały były i tak dalej. Także nie ma czegoś takiego, że szamanizm był wegański. A jednak oni wszyscy mieli bardzo wysokie połączenie z górą i wiecie, no tam przeróżne rzeczy potrafili zrobić, potrafili powiedzieć. Intuicję też mieli przecież bardzo mocno wyoszczoną, a korzystali. Oczywiście nie byli 100% karniworami, chociaż tacy też się zdarzali w różnych plemionach i tak dalej. Na przykład u Inuitów, czyli jak to potocznie się nazywa Eskimosami. Oni też mieli swoich szamanów na Syberii i tak dalej. Tam była przewaga mięsa. Bo rośliny tam nie bardzo chciały rosnąć, ponieważ klimat nie pozwalał zbytnio, więc po prostu no, było jak było. I wiele wiedzy mamy jeszcze właśnie od nich. Tak, moi drodzy. To tak na marginesie zostawiam. Dobra, kończę. Starczy na dzisiaj. Jeszcze trochę zostało, ale jeszcze mam sporo niewydrukowanych. Także tyle na dziś. Życzę Wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Hej!